Witam szanownych widzów, dobry wieczór i od razu przechodzimy do tematu. Bardzo wielu z Was od zarania kanału zapycha mi skrzynkę mailową oraz fanpage na Facebooku wiadomościami typu zrób odcinek o, a może odcinek o tamtym, czy mógłbyś zrobić to i tamto. To nawet w ułamku nie jest poprawne załatwienie sprawy, ale na szczęście raz na jakiś czas trafiają się tacy widzowie, którzy przychodzą z takim tematem, że jestem zachwycony i zaszczycony, że mogę Wam o tym dalej opowiedzieć. Jeden z nas, z widzów i ludzi zainteresowanych historią, Adrian Litwin, pracując w Anglii, zdobył pewne materiały, wpadł na ich trop i wiele tygodni nerwów poświęcił na to, żeby jakoś te materiały wyłuskać, przesłać do mnie i wycisnąć zgodę na to, żeby mógł Wam o tym opowiedzieć. Dziękuję Ci, Adrianie. Udało się. I Was też zapraszam na wspólne oglądanie zdjęć. W tym kilku, które zostały zrobione w miejscu, które śmiało mogę nazwać piekłem na ziemi. Serdecznie zapraszam. Ta historia zaczyna się w 1943 roku. Stany Zjednoczone dzielnie biją się z Japończykami o każdą kolejną wysepkę na Pacyfiku, ale weszli też do walki z hitlerowskimi Niemcami. Są w Afryce Północnej, w tym też roku zaczyna się desant na Sycylię i atakowane są Włochy. W ramach przygotowania do otwarcia frontu we Francji, do Anglii, na przygotowanie inwazyjne zostaje wysłana 4. Dywizja Zmechanizowana. To, co możecie teraz podziwiać, co rozkładam, to jest odręcznie narysowana i potem kolportowana mapa zatwierdzona przez dowódcę dywizji 18 maja 1945 roku. Mapa ta prezentuje cały szlak bojowy dywizji od momentu, kiedy zostali rozlokowani w Anglii, do portów, w których rozpoczęli podróż do Francji, a potem calutki szlak bojowy, począwszy od plaży Omaha i Utah, a skończywszy na ostatnich zagonach pancernych, które dotarły aż na teren Czechosłowacji. W drugiej mniejszej kopercie znajduje się masa pamiątek po żołnierzu, do którego to należało. Oskar, kiedy stacjonował w Anglii, w malutkim mieście Trowbridge, poznał pewną sympatyczną dziewczynę, mniej więcej w swoim wieku, w której się zakochał. Niestety rozkaz jest rozkazem i kiedy latem 1944 roku zaczęto przerzucać ich do Europy, on także musiał iść walczyć. Jednakże wszędzie, gdzie był, wysyłał swojej dziewczynie różne zdjęcia. Mamy ich tutaj ponad 50 z zachowanych, choć podobno było ich więcej. Oskar był kierowcą potężnej ciężarówki M25. Jest to wielkie opancerzone bydlę, które spokojnie może przewozić na przykład czołgi. Można też na wielu zdjęciach zauważyć, że gdy Oskar dawał aparat któremuś koledze, żeby zrobił mu zdjęcie, to chłopaki totalnie nie radzili sobie z jego obsługą. Niektóre zdjęcia, na których jest Oskar, są bardzo ucięte u góry i duża dolna część zdjęcia to ziemia, droga albo inne podłoże. Zdjęcia pokazują różne rzeczy, na przykład ten otwarty w Niemczech amerykański klub Czerwonego Krzyża. Na zdjęciach też pozują jego koledzy. Dużo zdjęć przedstawia po prostu niego samego, który wysyłał do swojej ukochanej, oczywiście wszystkie podpisane. Dzięki temu wiemy, że dużo zdjęć zostało wykonane w Landshut w Niemczech. Są zdjęcia zwyczajne, pokazujące życie w okupowanych Niemczech. Takie właśnie widoczki typu pływanie łódką albo wizyta w kościele ewangelickim, który Amerykanie zajęli na swoje potrzeby. Kiedy już byli w Niemczech po zakończeniu szlaku bojowego, Oskar jako kierowca różnych ciężarówek zajmował się ściąganiem zniszczonego amerykańskiego oraz niemieckiego złomu i zwożeniem go na cmentarzyska, na których to cięto je na kawałki i złomowano. Dlatego są tu zdjęcia Panzer 38T, rozbitych wozów, ciężarówek, a nawet panter i tygrysów królewskich. Są także zdjęcia z kolegami, pięknie podpisane. Epler, Lucado i Roy Wendt. Trzej moi koledzy. Zdjęcia, choć są zrobione w małym formacie, to mają bardzo piękną ostrość. Są naprawdę w dobrej jakości.
Oprócz zdjęć, na których jest on, które wysyłał swojej ukochanej z pytaniem, czy za nim tęskni, są też zdjęcia na przykład takie jak te, zniszczonych mostów, tami elektrowni wodnych, czy zdjęcia meczów baseballowych, które rozgrywali na terenie koszar przejętych po żołnierzach Wehrmachtu, w których tymczasowo kwaterowali. Są też zdjęcia, które są podpisane bardzo krótko i niejasno, jak na przykład to z kolegami, które jest podpisane po prostu The Gang. Tutaj też jest kilka bardzo fajnych fotografii, które zostały wykonane na zdobytym lotnisku. Junkersy 8.8, trzysilnikowe, tak zwane Tante U. Rozbite, zdekompletowane, na tle których pozują amerykańscy żołnierze, żeby zrobić sobie fajną pamiątkową fotografię. Oscar oprócz jeżdżenia M25 jeździł także czasem ciężarówkami od GMC czy Studebekera, które były przerobione na holowniki bądź inne specjalistyczne pojazdy techniczne. Z tych kilkudziesięciu fotografii można zobaczyć w największym stopniu życie typowego amerykańskiego G.I. Joe na zapleczu frontu. Są bardzo ciekawe, bo choć w małym formacie są dość ostre i pokazują w różnych detalach i szczegółach zdobyty niemiecki sprzęt, zniszczone instalacje drogowe i wodne, pokazują senne niemieckie miasteczko gdzieś w górach. Są też zdjęcia, które Oscar dostał od swojego kolegi Henka, który był w tym czasie we Włoszech i które dla nas Polaków są wyjątkowo ciekawe. Zostały zrobione we wrześniu 1944 roku na Monte Cassino, które kilka miesięcy wcześniej zdobyli żołnierze polscy. Poza tym, będąc we Włoszech, jego kolega Henk wysłał Oscarowi także list, w którym opowiada o tym, jak wygląda ich życie na Sycylii. Oscar w tym samym czasie, walcząc w 4. Zmechanizowanej, brał udział w rozbiciu, przerwaniu oblężenia miasta Bastogne, w którym broniła się sławna 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Dostali rozkaz na początku 1945 roku, podpisany przez samego generała George'a Pattona, w którym mówi on o tym, że należy udzielić pochwały wszystkim dowódcom, oficerom oraz szeregowym walczącym w szeregach 4. Zmechanizowanej oraz innych przydzielonych dywizji. Na drugiej stronie zaś mamy podpisany rozkaz przez Johna Milkina, który był dowódcą grupy, a także mamy Hugha Jeffreya, który był dowódcą 4. Zmechanizowanej. Oprócz zdjęć, listów i innych drobiazgów, które Oscar przesłał do swojej ukochanej w nadziei na to, że u niej bezpiecznie przeczekają wojnę, wysyłał też zdobyczne pocztówki. Jest to bardzo ciekawe. Idąc przez Francję, zdobywał pocztóweczki z widokami z Francji, podpisywał je, co przedstawiają. Na przykład przejeżdżaliśmy przez to miasteczko i takie to pocztóweczki wysyłał swojej ukochanej. A to zdjęcie najprawdopodobniej zawieruszyło się przypadkiem w tym zestawieniu, ponieważ pokazuje ono już powojenny samolot odrzutowy Royal Air Force. Niemniej jednak tak go dostałem, więc on także przynależy do tego zbioru. Z tych wszystkich pocztówek osobiście najbardziej mnie się podoba ta przedstawiająca Stukasa z serii Unsere Luftwaffe. Najprawdopodobniej gdzieś w Niemczech ją zdobył i także wysłał swojej ukochanej, żeby pokazać, na czym to niemiaszki latali. Ponadto jest wycinek z jakiejś gazety albo albumu przedstawiający Königssee w Alpach, podpisany A section of the countryside where Hitler had his hideout. Czyli najprawdopodobniej chodzi o Orle Gniazdo. Są też takie 4 karty, które, jak podejrzewam, były specjalnie drukowane i rozdawane ludności w wyzwalanych krajach, ponieważ są podpisane w 3 językach. No i to jedno, które jest podpisane. Typowa scenka podczas przejazdu przez Francję, Belgię i Luksemburg. Te wszystkie rzeczy same w sobie już są niesamowitym i szalenie interesującym zbiorem informacji. Ale to nie wszystko. Te zdjęcia, pocztówki i inne materiały, które Wam pokazałem, same w sobie są ciekawe, lecz pomiędzy nimi znalazłem 8 zdjęć, które są absolutnie wyjątkowe. Oscar korzystał z aparatu i nie bał się robić zdjęć, które wyglądają strasznie. 4 kwietnia 1945 roku 4. Zmechanizowana razem z 89. Dywizją Piechoty z III Armii Stanów Zjednoczonych dotarły do małego sennego miasteczka Ohrdruf. Żołnierze, maszerując przez ten teren, trafili na wciąż wypełniony więźniami obóz koncentracyjny. Tak naprawdę Ohrdruf był obozem pracy, filią obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
Jednakże sposób, w jaki tam pracowano, oznaczał nic innego jak fizyczną i bardzo bolesną eksterminację. W 1944 roku zgoniono tam 12 000 więźniów przymusowych z Buchenwaldu, którzy byli zwożeni tam z całej Europy i zmuszano do pracy ponad siły przy remoncie elementów związanych z trakcją kolejową oraz z taborem. Pracując w tym obozie byli głodzeni, bici i mordowani bez powodu. W momencie, kiedy Amerykanie 4 kwietnia wkroczyli do obozu, część więźniów została ewakuowana. A co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że ich strażnicy z SS, tłukąc ich kijami, zmusili ich do morderczego marszu w niesprzyjającej pogodzie do obozu w Buchenwaldzie. Marsze te nazywano marszami śmierci i mało kto przeżył taką wycieczkę. Na miejscu amerykańscy żołnierze zastali okropny widok. Płonące baraki, wszędzie walające się stosy trupów. Ludzi, którzy wyglądali jak widma, szkielety obciągnięte skórą i wszechobecny smród rozkładających się zwłok. Oskar, będąc w jednym z pierwszych rzutów, które dotarły do obozu jako kierowca, wezwany do jak najszybszego przerzucenia żołnierzy i sanitariuszy na ten teren, wziął też swój aparat i zrobił 8 zdjęć. Zdjęcia te dokumentują to, co stało się w ostatnich dniach przed ewakuacją obozu. Niemcy, świadomi tego, że Amerykanie i Anglicy będą węszyć, co tu właściwie się stało, otworzyli masowe groby, które były tam zrobione od ponad roku i zmusili więźniów do wykopywania rozkładających się, gnijących zwłok, a tych były tysiące. Następnie mieli układać je na stosach drewna i palić, żeby zatrzeć ślady. Jednak byli bardzo niedokładni w tej robocie. Żeby spalić ludzkie zwłoki, potrzebna jest potężna temperatura. Dlatego Amerykanie, gdy dotarli na miejsce, zastali stosy drewna przeplatane kośćmi, czaszkami, piszczelami i innymi elementami ludzkiego szkieletu. Znaleźli też potężne, otwarte, masowe groby, które były opróżniane przez i więźniów, i jeńców. Jednakże znaleźli też rzeczy, których Niemcy absolutnie nie zdążyli nawet zacząć ukrywać. Na terenie obozu znajdowała się chata, w której zbierano ludzkie zwłoki. Gdy chata była wypełniona aż po sufit, tak do 200 trupów, wtedy dopiero nakazywano wykopanie dołu, wyniesienie ich i zasypanie. Tych nie wyniesiono, obsypano ich tylko trochę wapnem, po to, żeby zmniejszyć smród i tak zostawiono. Poza tym na głównym placu obozu leżały trupy tych więźniów, którzy zostali zamordowani przed samą ewakuacją obozu. Tych, którzy nie byli w stanie sami iść, bądź z różnych powodów chciano się ich pozbyć. Amerykanie byli w szoku. Dowódca 4. Zmechanizowanej powiadomił swego przełożonego, generała Pattona, a Patton zaś natychmiast poinformował głównodowodzącego wojskami amerykańskimi w Europie, generała Eisenhowera. Ten oto 12 kwietnia przybył na teren obozu razem z Pattonem, z całym sztabem korpusu, jak i 4. dywizji oraz zabrał ze sobą wszystkich dostępnych pod ręką dziennikarzy. To, co zobaczył, przypominało mu wrota do piekła. Nawet sam Patton, który jest znany jako jeden z najtwardszych skurczybyków w historii wojskowości, na pewnym etapie zwiedzania obozu powiedział: dziękuję, dalej nie idę, bo zaraz się zżygam, nie mogę. Eisenhower zaś był wstrząśnięty w stopniu niewyobrażalnym. Amerykanie byli w szoku. Co prawda spotykali miejsca podobne do tego, ale wyczyszczone, bez trupów, bez więźniów. Tam, gdzie Niemcy zdążyli zatrzeć ślady. Ohrdruf był pierwszym obozem koncentracyjnym, do którego dotarli alianci zachodni, w którym byli więźniowie, były zwłoki i były wszelkie dowody zbrodni. Zdjęcia, które zrobił Oskar, to zdjęcia miejsc, które także były fotografowane przez setki innych amerykańskich żołnierzy, przez dziennikarzy i które pojawiły się w prasie. Ale te są wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że zrobił je konkretny człowiek. Nie jakaś tam gazeta, tylko człowiek, który tam pojechał, wziął aparat i zrobił zdjęcia i wysłał je do swojej narzeczonej w Anglii. I napisał do tego list, którego nie dostałem, gdyż podobno jest bardzo osobisty i szokujący. Możemy się tylko domyślać, co w nim jest. Jednakże Oskar był bardzo sumiennym fotografem. Wszystkie zdjęcia są podpisane. I pokażę wam awers i rewers. I mówi o swojej ukochanej o tym. Zwróć uwagę na to, jacy oni są chudzi i zabiedzeni. Popatrz, w tym stosie drewna wciąż widać kości, czaszki, piszczele i inne elementy szkieletu. Są to zdjęcia głównego placu obozowego, na którym widać leżące trupy zakatowanych więźniów. Pierwsze zdjęcie jest podpisane Ohrdruf Atrocity Camp. Ci Polacy, Rosjanie, Francuzi i inni
pracowali, głodowali i w końcu zostali zatłuczeni na śmierć. Na następnym zdjęciu zaś napisał: ludzkość w najgorszym wydaniu. Ale to dopiero trzecie zdjęcie. Ma najmocniejszy ładunek emocjonalny, gdyż pierwsze mówi o tym, co zobaczył, o faktach. Drugie zdjęcie mówi o jego odczuciach. Trzecie zdjęcie zaś podpisał: czy Niemcy będą w stanie kiedykolwiek odkupić swe winy. Z tego powodu cały zbiór jest absolutnie wyjątkowy, jest genialny. Wystarczy go oprawić w podwójne szklane antyramy, tak żeby można było przeczytać awersy i rewersy. I te zdjęcia opowiadają świetną historię. Historię, która mówi o tym, jak wielu ludzi popełniło wiele błędów z powodu własnej pychy i ignorancji. Amerykanie dowiedzieli się o Holokauście dopiero 4 kwietnia 1945 roku w Ohrdrufie, tam gdzie był Oskar. Ale to nie jest prawda, bo tacy ludzie jak Witold Pilecki, który poszedł na ochotnika do Auschwitz, czy sławny kurier Jan Karski, który z narażeniem życia przedarł się z tymi dokumentami na zachód i próbował w Ameryce, w Anglii wszystkim pokazać zdjęcia, zapiski. Ludzie, obudźcie się! Niemcy mordują w obozach koncentracyjnych na potęgę, gazują, rozstrzeliwują, rażą prądem i biją na śmierć. To jest coś niewyobrażalnego w historii ludzkości. Jakby się cofnąć do czasu Hunów, tylko na przemysłową skalę. Ale zostali zignorowani, nikt im nie uwierzył. W tym czasie, gdy nikt im nie uwierzył, kolejne miliony ludzi zginęły. Gdy ta paczka przyleciała do mnie pocztą lotniczą z Anglii, rodzina powiedziała: możemy to przekazać, ale pod warunkiem, że nikt na tym nie zarobi i że będzie to należycie wyeksponowane w muzeum, jako przestroga przed tym, co się stało. Gdyż sam Eisenhower, gdy do obozu w Ohrdrufie i potem do Buchenwaldu sprowadził całe tabuny dziennikarzy i kongresmenów, powiedział, że robi to po to, żeby jak najwięcej spisali, sfotografowali i nagrali, żeby wiedzieli, bo za ileś lat znajdzie się taki skurczysyn, co powie, że tego wcale nie było, że to się komuś ubzdurało, ktoś to zmyślił. I on o tym wiedział, dlatego chciał, żeby świat zapamiętał. I to był warunek tych ludzi. Okej, możesz nagrać, możesz pokazać, ale w Polsce w muzeum ma być to wyeksponowane. Okazało się, że nikt nie jest zainteresowany, że absolutnie nie ma z tym problemu. Przecież to byli Żydzi. Nawet powiem więcej. Dzisiaj na pewno każdy z was zna chociaż jednego takiego człowieka, który mówi, że to było okej, że Hitler nam wyświadczył przysługę. Ale zauważcie, na tym zdjęciu nie jest napisane Żydzi. Na tym zdjęciu jest napisane Polacy. I to jest właśnie ta przestroga, jaką chciałbym wam powiedzieć. Złościmy się na Niemców, zasłużenie, że śmią mówić polskie obozy koncentracyjne. Ten jest położony w centralnych Niemczech, jego resztki zaorali, nie ma tam dzisiaj nikt dostępu. Oni co tylko mogli po sobie pozamiatali. To bardzo wygodne spychać winę na innych. To nie są żadne polskie obozy, bo były w Polsce. To są niemieckie obozy. Narodu, który opętany ideą nacjonalizmu i hitleryzmu dopuścił się do zamordowania mniej więcej 6-7 milionów naszych obywateli, z czego prawie połowa to byli Żydzi. Ale my też nie możemy dzielić na to, kto był nasz, a kto nie. Że z jednej strony powiemy nasze ileś milionów, ale te parę milionów to wyrzucamy poza nawias, bo oni byli innego wyznania. Nie można tak robić. Oni wszyscy byli nasi. Ciotka faceta, który zgodził się nam to udostępnić, trzymała je tyle lat i nikomu nie pokazywała. Bo po co coś z tym robić? Bo z tego mogą być kłopoty. Nikt nie widział pomysłu na to, co z tym zrobić. To było za świeże, zbyt bolesne. Ale dziś, ponad 70 lat później, my dalej nie wiemy, co z tym zrobić. Rodzina zażądała zwrotu. W pierwszej chwili chcieli to z powrotem wpakować do pudełka i niech następne 70 lat przeleży schowane. Ale fan, który przysłał mi to, którego jeszcze raz tu serdecznie pozdrawiam, Adrian będzie ostro pracował, żeby ich przekonać, żeby chociaż to oddali do Imperial War Museum. Żeby jednak gdzieś to było. Wiem, że są tam tacy, którym się to bardzo podoba, ale przypominam wam, gdyby tamten reżim przetrwał i wygrał II wojnę światową, to wy nie bylibyście po tej pięknej stronie chodnika, w lśniących mundurach z pięknymi guzikami. Wy bylibyście tu na tych zdjęciach. Umierający, obolali, zakatowani, zamordowani w najbardziej potworny sposób.
I żaden Oskar nie zrobiłby wam zdjęcia. I żaden Oskar by się o was nie upomniał. Dziękuję jeszcze raz Adrianowi za to, że pomógł mi zrealizować ten materiał. Jestem naprawdę do głębi wzruszony i cieszę się, że mogłem dotknąć przedmiotu tak bardzo bezpośrednio związanego z Holokaustem. Dziękuję także wszystkim, którzy mi zaufali i mnie wspierali przez te lata, gdyż uważam, że to jest taki moment na kanale, o którym mogę z czystym sumieniem powiedzieć. Naprawdę warto było. Dziękuję, żegnam się i cześć.